What was in your view the main achievement of Solidarity? Jakie były główne wnioski z okresu Solidarności? Jest to pytanie, które by trzeba rozwinąć. Żeby w ogóle mówić o Solidarności, trzeba rozumieć, co to była i czym jest Solidarność. Otóż Solidarność, była to ładna nazwa, ale nazwa reformy. My od początku byliśmy, jesteśmy i pozostajemy reformą, która nazwała się Solidarnością. I teraz bieg tej reformy w naszych warunkach różne kształty przybiera. Pierwszy etap tej reformy, która nazywała się Solidarnością, był bardzo widowiskowy, bardzo emocjonalny. I z tego etapu nas znają miliony ludzi w Polsce i na świecie. Niemniej jednak, jak tak się zastanowimy głębiej, to ten etap był poza emocją, nie zostawiał tak wielkich jakichś trwałych śladów. Natomiast drugi etap, w którym się znajdujemy, jest etapem, który zbiera te wszystkie emocje i próbuje ustawić je w programy pozytywne, realizacyjne. I tu właśnie rozgrywa się batalia o zwycięstwo tamtych dni i zwycięstwo idące w przyszłość. Jeśli tak postawimy pytanie, wtedy możemy dyskutować o Solidarności, co jest dzisiaj, co nas czeka, w jakim miejscu jesteśmy i dokąd zmierzamy. How do you account for the birth of Solidarity? Dlaczego powstało Solidarność? Polska przez te 40 lat, ostatnie, bo o tym dyskutujemy, przeżywała czy szła drogą, która po wojnie tak się ukształtowała, a nie inaczej. Był to przeszczep, do którego nie byliśmy jako społeczeństwo przygotowani. I stąd też pewne wzory nie przyjęliśmy od razu były odrzucane, inne życie weryfikowało. I stąd też do dziś społeczeństwo to nie przyjmuje pewnych rozwiązań, a pewne rozwiązania w ogóle nie pasują do charakterów polskich i w ogóle nie pasują do człowieka. I stąd też Solidarność była takim etapem pokazania, nieprzyjmowania pewnych rozwiązań, domagania się reform, domagania się zmian. Why do you think the party stopped negotiating? Why did the relationship between the authorities and Solidarity break down? Dlaczego partia przestała omawiać z Solidarnością i dlaczego te stosunki się pogorszyli? To trzeba by spytać partię. My byliśmy gotowi dawno już do reform i dawno byliśmy gotowi do demokracji. Natomiast nasi partnerzy, a więc strona rządowa, nie dorosła. Dziś pyta się nas, czy jesteśmy gotowi do reform ekonomicznych, czy do demokracji. Jest to śmieszne. Pytanie skierowane jest nie w tą stronę. Niemniej jednak nie żyjemy na bezludnej wyspie. Są pewne uwarunkowania polityczne i inne, które nam czy nie pozwalały, czy utrudniały rozwiązania. Trzeba to rozumieć i my to rozumiemy, niemniej jednak widzimy możliwości i konieczności zmian rozwiązań ekonomicznych, społecznych i politycznych. Solidarity wanted independence without seizing power. Looking back at the outcome of the events, meaning December 13 of 1981, would you still have followed the same strategy? Solidarność chciała niepodległości, ale bez krzycząca, może tak powiedzieć, władzy. Jak teraz się patrzy na ten okres z 13 grudnia, to by zmieniłeś jakąś strategię? Trzeba pamiętać, że przed 13 grudnia była klasyczna sytuacja na przejęcie władzy. I w związku z tym domagamy się pluralizmu ekonomicznego, społecznego i politycznego, aby można było właśnie tak żyć. Słuchajcie, ja zapomniałem pytania. Pytania jeszcze raz powtórzę. Tak. To, że Solidarność chciała takie niepodległość, ale bez chwyczących walki. Nie, jest to pomyłka. Jeszcze raz dobrze już rozumiem. Otóż jest to pomyłka, dlatego że to nie o to chodziło. Nam chodziło o
strukturalne, lepsze rozwiązania i odrzucenie tych elementów w życiu naszym społecznym, gospodarczym, politycznym, które nas nie pozwalają nam się rozwijać, które robią z nas żebraków Europy, które robią nas hamulców rozwoju i Europy, i świata. To wszystko chcieliśmy odrzucić. Jednocześnie trzeba pamiętać, że jeśli chodzi o niepodległość, trzeba to trochę szerzej traktować. To są inne czasy, to nie są czasy wtedy, kiedy trzeba było granice obstawiać i stawiać z łukiem czy z czołgami. Dzisiaj poziomy ekonomiczne wyrównują się i dzisiaj przepływ ten jest na innych zasadach i niepodległości dzisiaj na innych zasadach są i będą, ale to jest inny temat, na który nie chciałbym w tym momencie dyskutować. Jestem związkowcem i chciałbym dyskutować na tematy związkowe i ruchu Solidarność, którego staram się przewodzić. But what would you say to people who think that this strategy has failed and that solidarity has been defeated? A co byś na to powiedział do ludzi, którzy jeszcze uważają, że Solidarność przegrała, że ta strategia przegrała? Jeszcze raz powtarzam, takiej strategii w świecie raczej chyba nie próbowano. Ja nie wiem, w dużym wydaniu, w takich warunkach i tak dalej. Jesteśmy zwycięzcami tej idei, ponieważ założyliśmy sobie pokojową walkę o reformy i dzisiaj wszyscy przyznają nam rację. Nawet Gorbaczow i cały blok wschodni mówi o reformach, a przecież to my mówiliśmy zdecydowanie i my organizacyjnie byliśmy przygotowani do reform. I dlatego też jesteśmy zwycięzcami, tylko w innej klasie. Jesteśmy zwycięzcami w klasie programów nowych, rozwiązań nowych, koncepcji nowych i metod nowych. Natomiast fizycznie nie zakładaliśmy zwycięstw, nie zakładaliśmy pokonania kogoś na ulicy, czy pobicia go, czy zabicia, czy przejęcia mu władzy. Chociaż o to byliśmy posądzani. I w tej klasie my po prostu nie walczyliśmy. I w tej klasie, w której nie walczyliśmy, tamta strona odniosła zwycięstwa. W klasie, w której my walczyliśmy, całkowicie utrzymaliśmy swoje pryncypia, utrzymaliśmy swoje założenia i okazaliśmy się zwycięzcami, bo dzisiaj nie ma wątpliwości, kto tu wygrał, a kto tu przegrał. Kto tu hamuje rozwój, kto nie pozwala rozwijać się. Jesteśmy, jak powtarzam, spokojni o zwycięstwa, tylko zwycięstwa nasze nie zakładały, nie zakładają i nie wolno, aby zakładały bicia się czy przyjmowanie władz. Natomiast strukturalnie zmienialiśmy kraj i zmieniamy. Chciałbym tu jeszcze jedną rzecz zaznaczyć, że nie oceniamy, że nasz rząd robi wszystko źle, że nasz rząd nie reformuje się. Oczywiście idzie w wielu tematach w dobrym kierunku, jak nieraz mówiłem, ale problemem jest, że efekty osiągnie za 200-300 lat. I to nas nie zadawala i tu mamy sprzeciw, chcemy przyspieszenia, aby nie czekać 200-300 lat, bo nas nie będzie. You've said you've always wanted dialogue with the authorities. Now Jaruzelski says he too wants dialogue with society. What would be the specific conditions that would make such a dialogue a possible one? Zawsze mówiliście, że chcecie mieć dialog z społeczeństwem i też teraz Jaruzelski też z władzy chce mieć rozmowy z społeczeństwem. Jakie by były specyficzne warunki na ten dialog? Ja już wielokrotnie mówiłem o tych zwycięstwach, o dialogu i o tym, co się w Polsce dzieje. Powtórzę mój przykład, który na początku, bardzo dawno temu sam wymyśliłem. Otóż Polska określiłem Polskę jako szachownicę. I na tej szachownicy rząd proponuje grę warcaby do przodu i bije, natomiast my proponujemy szachy i proponujemy mądrzejszą grę i zapraszamy do tej gry. I w tej grze ogłaszamy zwycięstwa, bo one są. I tamta strona też ogłasza zwycięstwa, bo też je ma. Czas zagrać wspólną partię, czas zagrać wspólną grę. I wtedy zobaczymy, nie będzie zwycięstw ani pokonanych, a będą zadowoleni i uszczęśliwieni my i nie tylko my. I stąd też mówienie o dialogu na zasadach warcabowych nie przyjmujemy. Natomiast mówienie o dialogu na zasadach szachowych przyjmujemy. Oczywiście to jest obrazowy przykład, można go rozwijać jak to sobie życzy. Jeszcze raz możemy powtórzyć, jakie są te specyficzne warunki na dialog? Otóż znów Zachód i nie tylko zresztą Zachód nie rozumie nas. Jeśli my mówimy o dialogu, jeśli my mówimy o porozumieniu, to my nie mówimy o tym, że musimy usiąść do wspólnego stołu. My natomiast chcemy spotkać się w realizacji rzeczy, które programowo zgłaszaliśmy czy zgłaszamy. I to porozumienie przez spotkanie się na drodze reform, a nie przez podpisanie nowych porozumień czy pogadanie sobie przy kamerach. Właśnie.
1956, the Hungarian tried an uprising. In 1968, the Czechs tried to reform the party from within. In 1980, Solidarity tried to gain independence for society. It seems that everything has been tried and that everything has failed. What else is possible? W roku 1956 Węgrzy próbowali rewolucji. Potem w Czechosłowacji w roku 1968 próbowali, żeby zmienić władzę, reform władzy. Tutaj w Polsce w roku 80 Solidarność. Wszystko tak niby było przegrane. Co jeszcze jest możliwe próbować? Nie, musimy jako ludzie wciąż starać się więcej, lepiej, na miarę epok, w którym żyjemy. Pewno, że były rzeczy, które nie można było w pewnym okresie czasu załatwić. Tak jak nie można jest siać pomarańczy, czy nie wiem, jakie u was tam są zboża, na śnieg, no bo nie urosną. Tak samo i w sprawach społecznych, w sprawach wolnościowych nawet, w sprawach realizacyjnych. Są momenty, w których nie można tego po prostu przeszkodzić za żadną cenę. I był taki moment, kiedy system nasz komunistyczny był nawet postępowy. A postępowość, tak krótko, objawia się w tym, że jeśli zabierało się jednemu właścicielowi, a 100 rozdawało, jest to postęp, bo 100 się cieszyło, a jeden był niezadowolony. I wtedy można było mówić o proletariacie, o zadowoleniu proletariatu, bo proletariat walczył tylko o jedno ubranie i tylko talerz zupy. Natomiast kiedy dzisiaj jesteśmy, może nie kapitalistami, ale jesteśmy właścicielami telewizora, roweru, samochodu i tak dalej, trzeba, żeby system był dopasowany do właścicieli tych dóbr zróżnicowanych. Natomiast jeśli on w dalszym ciągu zakłada proletariat, elektryfikację i tam jeszcze jakieś takie rzeczy, które dawno już jest poza tym, to po prostu nie pasuje do człowieka, nie pasuje do warunków, w którym żyjemy. I system ten moim zdaniem całkowicie skończył się. W ogóle nawet nie dyskutujemy, że on się skończył. On się nie nadaje po prostu na czasy, w których żyjemy, ale problemem dla nas jest, jak od niego odejść. On narobił wiele absurdów. Wszystko, z czym się prawie w kraju i w bloku tym spotykamy, jest absurdem. Nie oparte na żadnych logicznych uwarunkowaniach, na logicznych cenach, w ogóle bez logiki. I pytaniem jest znów dla nas drugim, którędy z tego labiryntu nielogiczności, którą drogą wychodzić. Jedni uważają, że w ogóle nie ma wyjścia, inni uważają, że jest wyjście, ale trzęsienie ziemi. Inni uważają, jak ja, że drogą ekonomiczną można próbować z tego labiryntu nielogiczności szukać logiczności przez przejściowe rozwiązania. Nie chciałbym znów na ten temat dyskutować, bo to jest duży temat i właśnie. Does the Gorbachev factor make a difference to the possibilities of change in Poland? Czy Gorbaczow może ma jakiś wpływ tutaj w Polsce? Czy coś się zmieni? Oczywiście znów nie chciałbym w ten temat wchodzić. Chcę tylko powiedzieć, że trzeba wiedzieć, jak powiedziałem, że my nie mamy wyboru, że system ten jest raz na zawsze skończony, że musimy szukać rozwiązań pokojowych, nie bijatyki, nie rozgardiasza, niemniej jednak logiczne układać system ekonomiczny, społeczny i polityczny. Teraz jest pytanie, czy to jest możliwe? Wielu mówi, że nie. Natomiast Gorbaczow próbuje, tak jak ja i my, próbuje mimo wszystko powiedzieć, że system ten jest reformowalny. Trzeba pamiętać o doświadczeniach naszych, moich, pana Gorbaczowa i wielu innych. Otóż, żeby uwierzyć w to, że system jest reformowalny po pracy naszej, czy po dążeniach, trzeba pamiętać, co się proponuje i jaka możliwość jest. System ten przede wszystkim stworzył straszliwe i czym gorzej w tym systemie jest, to tworzy większy aparat biurokratyczno-partyjno-państwowo, kontrolny, milicyjny i tak dalej. I teraz, jeśli ma się mówić o wyjściu z tego systemu, trzeba rozmieniać ten aparat. Pytanie dla mnie jest, czy skalpelem, czy inaczej. A skalpelem no to znaczy jakąś drogą rewolucyjną inną. Ja uważam, że nie, że można zaproponować daleko idący pluralizm, który stworzy warunki organizacyjne i inne i stworzy możliwości dla odejścia tych ludzi z tych nadwyżek różnego typu do rozwiązań organizacyjnych, gdzie będą lepsze warunki, lepsze pieniądze i lepsze możliwości. I takim sposobem, według mnie, jest możliwość zdjęcia bez skalpela tej nadbudówki straszliwej, która niszczy i cofa nawet reformy, jak to na naszym przykładzie polskim mieliśmy już parę razy. I nie robi to złośliwie, nie robi to jakoś, tylko to jest normalny bieg tego systemu, on inny nie może być. What's the state of solidarity today?
Jaka jest teraz dzisiejsza warunki, kondycja Solidarności? Teraz znów pytanie jest no właśnie postawione przez dziennikarza zachodniego, który nie zna realiów polskich. Otóż, proszę Państwa, pytanie było postawić tak, co Solidarność osiągnęła i co właściwie, o co powinna walczyć. I teraz co osiągnęła? Otóż jako społeczeństwo, jako Polska osiągnęliśmy najważniejszą rzecz, którą do tej pory była niemożliwa. Pluralizm jednostkowy. Każdy z Polaków pojedynczo może być pluralistą, nawet może być przeciwnikiem, zdecydowanym przeciwnikiem tego systemu. I przeżyje, nie będzie powierzony i nie będzie siedział i tak dalej. Na razie tak jest. A więc jest to wielka zdobycz Polski i nie tylko. Możliwość bycia pojedynczo pluralistycznym człowiekiem. To, jak powiedziałem, wielka sprawa. Teraz, jeśli tak już jest, że Polska składa się strasznie daleko idące indywidualnych pluralistów w różnych tematach, to drugi krok, który Solidarność i Polska powinna i Polacy powinni sobie postawić. Otóż taki, że te pluralistyczne jednostki powinni gromadzić się w tematy w celu opracowania rozwiązań, wdrażania ich, przygotowania kat i tak dalej. Te tematy, pod którymi powinniśmy się jako jednostki pluralistyczne gromadzić, to tematy ekonomiczne, tematy społeczne i tematy polityczne. W tych trzech głównych tematach pluralistycznie powinniśmy łączyć się w zależności od predyspozycji, mocy, konieczności i chęci i tu opracowywać rozwiązania, które to w następnej kolejności będziemy proponować panom odpowiednikom po drugiej stronie, którzy nie chcą się reformować, którzy blokują, którzy uważają, że mają rację i tak dalej. A więc pokazywać, opracować tak świetne rozwiązania, które są bezdyskusyjne. I wtedy to walka się będzie toczyć już przez wyspecjalizowane jednostki, które będą tylko udowadniać śmieszność tego systemu czy upierania się przy rozwiązań. Last question. What is the relationship between Solidarity and the church? We are after all in a church building. Ostatnie pytanie. Jakie są stosunki teraz między Solidarnością a Kościołem? Stosunki zawsze w związku z tym, dlatego Kościół przetrwał, że nie mieszał się w nawet ciekawe, nie całkowicie wchodził w nawet najlepsze rozwiązania. Zawsze utrzymywał dystans. Popierał, gdzie było trzeba, karcił, gdzie było trzeba i był zawsze nad tym. I bardzo dobrze. Choć to dzisiaj możemy mieć obiekcje, bo ja bym też wolał, żeby mi pomagał, żeby awanse nosił i tak dalej. Niemniej jednak z punktu wiecznego i do tyłu, i do przodu musimy chuchać na Kościół, musimy rozumieć jego wielką misję, ale misję i na dobre, i na złe i nie mieszać go w takie sprawy, w którym można by mieć najmniejszy cień wątpliwości. I stąd jestem ja jako przewodniczący Solidarności bardzo zadowolony z misji Kościoła, z roli, jaką odgrywa i rozumie to. O, właśnie. I dziękuję. O, to chyba było. Dziękuję.